Cześć, tu Mariusz. Na dzisiejszym filmie opowiem Wam o Pecilotheria, o ich kluczu identyfikacyjnym oraz podziale, który według mnie występuje w tym rodzaju. Zapraszam do obejrzenia tego filmu. Tak jak na wstępie wspomniałem, rodzaj Pecilotheria według mnie dzieli się na 3 grupy. Pierwsza grupa będzie najbardziej charakterystyczna i najbardziej znana, jeżeli chodzi o Pecilotheria. Będzie to grupa, która jest związana z gatunkiem Regalis. Bardzo dużo gatunków z Pecilotheria właśnie jest bardzo podobnych do gatunku Regalis, także można to podzielić na pierwszą grupę. W drugiej grupie Pecilotheria, która według mnie istnieje, znajdują się gatunki, które posiadają 3 stadia nimf, w tym takie jak Metallica, Miranda czy Tigrina Veseli. I ostatnia grupa to ptaszniki, jedne z największych, jeżeli chodzi o ten rodzaj, i to będzie Ornata, Rufilata, Subfusca i SP Lowland. W tym filmie opowiem o pierwszej grupie, to będzie grupa podpisana pod Regalis. W kolejnych 2 odcinkach opowiem o pozostałych 2 grupach, które według mnie są. Pierwsza grupa podpisana pod Regalis jest właśnie najliczniejszą grupą. Tutaj jest najwięcej pająków, które kojarzą się z jednym, które wyglądają jak jeden gatunek. Do niego należy właśnie wcześniej wspomniane Regalis, a także Fasciata, Striata, Vittata, a także mniej popularne Hanumavilus sumica, Smithi i gatunki 2, które nie występują w naszych hodowlach, czyli Rayai i srilankensis. Ja posiadam w swojej hodowli 4 z tych najbardziej popularnych i tymi zajmiemy się, jeżeli chodzi o identyfikację. Pokażę, jak w łatwy sposób jest określić, jakiego pająka posiadamy, ponieważ są to cechy, które na pierwszy rzut oka są bardzo rozpoznawalne, ale przy tych kluczach identyfikacyjnych, które istnieją w internecie w formie właśnie tabeli, zdjęć porównujące spody pająków, wszystko wygląda praktycznie tak samo. Trzeba się naprawdę bardzo przyglądać do tego, gdzie się znajduje na przykład ten kolor czarny, który występuje u jednego gatunku na udach, a u drugiego nie. Ale są takie cechy właśnie w grupie Regalis, gdzie na pierwszy rzut oka, jak Wam powiem, to zobaczycie, że to jest tylko ten gatunek i nie da się go pomylić z żadnym innym. 3 gatunki, które dzisiaj będę Wam przedstawiał, posiadają swoje bardzo podobne odpowiedniki, których właśnie Wam nie pokażę, ale postaram się Wam to opisać. Pierwszym gatunkiem, który ma swój odpowiednik, jest Pecilotheria regalis. Bardzo podobny jest Rayai. Gatunkiem podobnym do gatunku Vittata jest srilankensis, który nie występuje w naszych hodowlach. I trzecim gatunkiem, który posiada swojego odpowiednika, który występuje w naszych hodowlach, jest to Fasciata. Do niej bardzo podobna jest Hanumavilus sumica. Więcej opowiem na temat różnic i cech wspólnych w trakcie identyfikacji w dalszej części filmu. Zacznijmy od Pecilotheria regalis. Gatunek najpowszechniejszy w naszych hodowlach. Pochodzi z Indii. Samica dorasta do 7 cm ciała, także dosyć spory gatunek. Jeżeli chodzi o wygląd tego pająka, Carapax oraz odwłok jest bardzo podobny do gatunku Vittata. Carapax niemalże nie do odróżnienia, jeżeli chodzi o te 2 gatunki. Jednak bardzo charakterystycznym elementem jego wyglądu jest spód. Spód, który różni się od praktycznie wszystkich gatunków, ze względu na to, że występuje u niego biały pasek na odwłoku, który możemy znaleźć także u gatunku Rayai, jednak ten gatunek nie występuje w hodowlach i zapewne przez długi czas nie będzie występował. Spód charakterystyczny jest także ze względu na bardzo żółty odcień odnóży. Przypomina to kolor cytrynowy. U innych gatunków jest troszeczkę bardziej ciepły, jeżeli chodzi o ten kolor. Także nie da się tego gatunku pomylić z żadnym innym, które występują w hodowlach i należą do grupy według mnie właśnie tej pierwszej, czyli Regalis, ze względu właśnie na opisywany jasny pasek na odwłoku. Jeżeli taki pająk posiada jasny pasek, to na 100% jest to Pecilotheria regalis. Jeżeli chodzi o gatunek Pecilotheria rayai, jest ona oczywiście bardzo podobna do Regalis, jednak jej pasek na odwłoku
jest lekko różowy, a nie biały, tak jak u regalis. I jedna cecha, która odróżnia je, jeżeli chodzi o występowanie, no to rajei pochodzi ze Sri Lanki, a regalis z Indii. Teraz opowiem o Peciloteria fasciata. Jest to gatunek, który pochodzi ze Sri Lanki. Dorasta także jak poprzednio opisywane gatunki do 7 cm ciała. Jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny od strony Carapaksu, w odróżnieniu od Vittata oraz od regalis posiada dosyć jasny Carapaks. Nie ma tak dużo włosków czarnych, także tutaj po tym można troszeczkę zorientować się, jaki to gatunek. Jednak najbardziej charakterystycznym u tego pająka jest to, że jeżeli spojrzymy na spód pająka, pierwsze co nam się rzuci w oczy to rudy kolor. Rude włoski pokrywają cały spód pająka i nie posiada takich włosków żaden gatunek, ani regalis, ani Vittata, także nie striata, te najbardziej popularne gatunki. Jest bardzo podobny do gatunku Peciloteria Hanumavila sumica. Hanumavila sumica także dorasta do 7 cm ciała i mają jedną malutką różnicę. Jeżeli spojrzymy na tylne odnóża, na ich spód, u gatunku fasciata zaraz przy kolanie, przy rzepce zobaczymy czarną pręgę, która jest przecięta. Przecięta białym kolorem, zaś u Hanumavila sumica nie będzie to przecięta pręga, tylko będzie w pełni czarna obrączka. I tylko potem możemy odróżnić gatunek fasciata od Hanumavila sumica. Badania potwierdziły jednak, że to są dwa różne gatunki, ze względu na to, że DNA Hanumavila sumica różni się od fasciata i na pewno nie są jednym gatunkiem. Kolejnym gatunkiem, o którym opowiem, jest Peciloteria vittata. Jeszcze niedawno nosiła nazwę Pederseni. Gatunek pochodzi ze Sri Lanki i dorasta do 7 cm ciała. Jeżeli chodzi o podobieństwo do innych gatunków, Peciloteria vittata jest bardzo podobna do regalis, jeżeli chodzi o wygląd Carapaksu oraz odwłoka. Także z tej strony jest nie do odróżnienia. Charakterystyczną cechą tego gatunku jest spód. Jako jedyny gatunek, który występuje w sprzedaży i w hodowlach, nie posiada żadnych elementów żółtych, jeżeli chodzi o barwę odnóży. Wszystkie inne gatunki, czyli fasciata, regalis i striata posiadają ten kolor żółty, vittata nie. Jedynym gatunkiem, który jest bardzo podobny do vittata, jest gatunek Sri Lankensis, jednakże ten gatunek został niedawno odkryty w 2019 roku i bez wątpienia nie jest on dostępny w naszych hodowlach i na naszym rynku. Także jeżeli posiadamy gatunek, który jest cały biały od spodu, jest to niewątpliwie Peciloteria vittata. I ostatni gatunek, który opiszę dzisiaj, jest Peciloteria striata. Gatunek, który pochodzi z Indii i dorasta do 7 cm ciała, tak samo jak wszystkie dzisiaj opisywane gatunki. Jeżeli chodzi o wygląd, pająk jest bardzo podobny do gatunku Peciloteria regalis. Można zwrócić uwagę na Carapaks. Carapaks różni się trochę od regalis ilością czerni wokół fovea. Także po tym możemy rozpoznać, czy to jest regalis, czy też striata. A najważniejszym punktem, dzięki któremu uda nam się określić na 100% jaki to gatunek, to fakt, że na spodzie nie posiada białego paska, tak jak regalis. I to jest cecha, dzięki której możemy striata odróżnić od gatunku regalis i będziemy mieli 100% pewność, że to jest striata. Gatunek jeszcze, o którym nie powiedziałem, jest to Peciloteria smithi. Niestety nie posiadam tego gatunku we własnej hodowli. Jednak w skrócie, jeżeli chodzi o wygląd spodu, gatunek ten uda od spodu ma całe czarne, także żaden z gatunków z grupy regalis nie jest do niego podobny. Nie posiada właśnie ud czarnych, zazwyczaj widnieją tam czarne opaski. Także po tym można rozpoznać, że mamy do czynienia z Peciloteria smithi. Podsumowując cały film, dla szybkiego rozpoznania. Peciloteria regalis posiada biały pasek na spodzie, także jeżeli posiadacie takiego pająka, który posiada jasny pasek na odwłoku, to na 100% jest to Peciloteria regalis.
Drugim gatunkiem Peciloteria fasciata, gatunek, który jest rudy pod spodem i na pierwszym udzie posiada niezłączoną opaskę czarną, także łatwo, jeżeli chodzi o rozpoznanie. Najważniejsze są właśnie rude włosy. Kolejnym gatunkiem Peciloteria vittata, cała biała od spodu, także bardzo charakterystyczna, na 100% vittata, jeżeli posiadacie pająka z białym spodem. I ostatnim striata, która jest bardzo podobna do regalis, jednakże nie ma białego paska na odwłoku, no i to świadczy o tym, że to jest właśnie Peciloteria striata. Jak widzicie, jeśli chodzi o identyfikację rodzaju Peciloteria, nie jest ona jakoś strasznie trudna. Trzeba wiedzieć po prostu, na które rzeczy zwracać uwagę przy identyfikacji i raczej nie powinno być problemów przy pierwszej grupie, czyli tej, o której wspominałem, grupie regalis. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. W kolejnych odcinkach opowiem o drugiej grupie i trzeciej. Subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Zapraszam Was także oczywiście do naszych mediów społecznościowych oraz na naszą grupę na Facebooku. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnym filmie.